Szanowni Państwo, w imieniu Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej witam Państwa na debacie historycznej o generale Władysławie Andersie. Ta dyskusja, dzisiejsza dyskusja wpisuje się w cykl przedsięwzięć naukowych, które Instytut Pamięci Narodowej organizuje w związku z 50. rocznicą śmierci generała Władysława Andersa, która przypadała w ubiegłym roku. Pierwszą z takich imprez była konferencja o generale Andersie na Zamku Królewskim w Warszawie, zorganizowana 8 września 2020 roku, a z powodu pandemii 3 pozostałe konferencje, które planujemy zorganizować, a więc w Taszkencie, w Rzymie i w Londynie, zostały przeniesione na czas późniejszy. Dzisiaj natomiast rozmawiamy o generale Władysławie Andersie. Nasza dyskusja ma na celu ukazanie roli dziejowej, dokonań generała Andersa jako dowódcy wojskowego, jako polityka i jako mecenasa kultury. A w naszej dzisiejszej dyskusji biorą udział pani ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, pani Anna Maria Anders, prywatnie córka generała Władysława Andersa. Witamy pani ambasador. W dyskusji bierze udział również profesor doktor habilitowany Rafał Chabielski z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Kolejnym uczestnikiem debaty jest profesor doktor habilitowany Bogusław Polak z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Pozostali uczestnicy debaty to pan doktor habilitowany Jerzy Kirszak, reprezentujący Oddziałowe Biuro Badań Historycznych we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Oraz pani doktor Małgorzata Ptasińska, reprezentująca Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. Bardzo mi miło państwa powitać i chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od pytania do pani ambasador Anny Marii Anders. Pani ambasador, była pani wczoraj na Monte Cassino. Wczoraj przypadała 51. rocznica śmierci generała Władysława Andersa, pani ojca. Proszę powiedzieć, na ile, w jaki sposób generał Anders ukształtował panią, jego postawa życiowa, jego wybory życiowe, jego dokonania dziejowe? Ja muszę powiedzieć, że prawdopodobnie jego charakter. Ja mam podobny charakter do niego. Żeby ktoś się pytał, jak kształtował moje życie, moje wybory co do pracy, to chyba nie, dlatego że ojciec zmarł, kiedy ja w zasadzie byłam jeszcze nastolatką przed studiami. I to, że ja się znalazłam tutaj w Rzymie jako ambasador, przedtem jako senator i minister w Polsce, to ja myślę raczej przeznaczenie, że cokolwiek innego. Oczywiście to był, powiedzmy, ślad generała Andersa, bo można powiedzieć, że początek mojej kariery politycznej właściwie się zaczęła prawie 10 lat temu, jak byłam zaproszona przez Urząd do Spraw Kombatantów na wyjazd do Rosji, na Syberię. I tam się spotkałam z rzeczywistością, pomnik generała Andersa, cmentarze i tak dalej. Znałam historię, ale dla mnie to była taka rewelacja. Właśnie inspirowało mnie do tego, co ja chciałam później robić. Zaczęli mnie zapraszać na różne uroczystości do kraju, na wyjazdy za granicą. Także ojciec kształtował mnie, ale można powiedzieć jakoś pośmiertnie, jakoś związany, można powiedzieć, z przeznaczeniem. Ale jak już weszłam w to właśnie widzę, że ja mam to same, powiedzmy, podejście, jak miał ojciec, że jak już jest taka sytuacja, to ja się do tego zabieram na 100%. I to było to, że ojciec nigdy nie odpuszczał. To on miał decyzję, już jak podjął decyzję, to szedł naprzód. I z tego punktu widzenia przypuszczalnie jestem taka sama jak on. Dziękuję bardzo.
Pan generał Anders był znany szczególnie, zwłaszcza we Włoszech, ale również wśród Polaków, jako legendarny zdobywca Monte Cassino razem z II Korpusem Polskim. Ale zanim objął dowodzenie II Korpusem, zanim II Korpus został przetransportowany do Włoch, aby brać udział w kampanii włoskiej, generał Anders najpierw był dowódcą Armii Polskiej w Związku Sowieckim. I tu chciałbym poprosić historyków o ocenę faktu utworzenia Armii Polskiej w Związku Sowieckim, formacji niezwykłej, formacji tworzonej przez byłych więźniów sowieckich łagrów, ludzi, którzy cudem wydostali się potem z nieludzkiej ziemi. Jak można by ocenić sam fakt powołania tej armii i rolę, jaką odegrał pan generał Władysław Anders właśnie jako jej dowódca? Bardzo proszę pana profesora Bogusława Polaka o głos. Nie mamy połączenia, więc poproszę pana profesora Jerzego Kirszaka, aby jako pierwszy zabrał głos na ten temat. Armia Polska w ZSRR. Dziękuję bardzo. Tak jak pan profesor powiedział, rzeczywiście to była niezwykła armia, bo złożona wówczas w Rosji z byłych więźniów, zesłańców. Czegoś takiego nie było na świecie, żeby tak liczną armię tworzyli właśnie tego rodzaju żołnierze, od zwykłego szeregowca po dowódcę. Przecież generał Anders też był sowieckim więźniem. Jako dowódca tej grupy no był jej liderem, był przewodnikiem i rzeczywiście jego rola była i doniosła, i cenna, i bardzo ważna. Ale też trzeba powiedzieć, że generał Anders był żołnierzem, który przez całą II wojnę światową miał nieprawdopodobne szczęście wojenne. I także do okoliczności, że w danym momencie i czasie znalazł się właśnie tu, a nie gdzie indziej. Bo trzeba pamiętać, że generał, naczelny wódz Władysław Sikorski na dowódcę armii w Rosji początkowo zamierzał powołać generała dywizji Stanisława Hallera, no ale nie można go było nigdzie znaleźć, wówczas już był zamordowany, o czym nie wiedziano, ale na Łubiance był inny dobry generał, właśnie generał Władysław Anders i został dowódcą tej armii. W rzeczywistości ten wybór zapewne okazał się lepszy, choćby z tego powodu, że Anders doskonale znał Rosję, świetnie znał język rosyjski i choćby z tych powodów był to dobry wybór. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o głos pana profesora Bogusława Polaka. Tylko panie profesorze, trzeba włączyć mikrofon. Czy ja już jestem słyszalny? Tak, bardzo dobrze. Bardzo proszę teraz na temat fenomenu powołania Armii Polskiej w ZSRR. Tak, ja uważnie słuchałem profesora Jerzego. Rzeczywiście armia, którą tworzył w Związku Sowieckim generał Anders, była fenomenem. Coś takiego w historii nie jest znane. Ja przypatrywałem się filmom, które trochę się tego zachowało na taśmie filmowej, setkom zdjęć, które są z okresu tworzenia Polskich Sił Zbrojnych czy Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Ta armia stworzona, jak profesor przed chwilą powiedział, z tułaczy, łagierników, więźniów, maszerująca, przebijająca przed nim i naczelnym wodzem i premierem, i delegatami sowieckimi, w jakichś przerażających łapciach, w jakieś wyniszczone twarze, a równocześnie prężą się, maszerując przed trybuną, jest to wstrząsający wizerunek. I kiedy miałem honor i zaszczyt przed wielu laty spotykać się z bardzo wieloma podkomendnymi generała Andersa, mężczyznami, kobietami, bo to przecież z domu niewoli wyprowadził nie tylko wojsko, ale tyle się udało ludności cywilnej.
Oni mu tego nigdy nie zapomnieli. Mówiąc o formowaniu tej armii, mówiąc o jej duchu, mówiąc o wszystkich trudnościach, o głodzie, o budowie szałasów, namiotów, ekstremalnych wręcz warunkach, powiedzieli, że cały czas otuchy dodawał im generał Anders. Sam, wymizerowany po więzieniach sowieckich, podpierający się laską, gdy się z nimi spotykał i mówili w ten sposób, gdy patrzył nam w oczy, uchodziły z nas choroby, zmęczenie, stawaliśmy się jego żołnierzami Rzeczypospolitej. Dzisiaj zostało ich garstka, niewielu, ale ta pamięć tkwi. To, co udało się z tych, którzy przeżyli, zorganizować tę armię, wracam do tego fenomenalnego wydarzenia i okoliczności wejścia tego wojska ze Związku Sowieckiego. Wspomniał profesor Jerzy o nieznajomości realiów sowieckich przez naczelnego wodza. Tak, to jest absolutnie prawda. Była to dokładnie odwrotność wiedzy, świadomości w stosunku do generała Andersa, który wychowywał się w realiach Cesarstwa Rosyjskiego, jego schyłku, przeszedł służbę w armii rosyjskiej, zdobył tam najwyższe odznaczenia wojskowe, a przede wszystkim ogromne umiejętności w szkołach i akademiach carskich. Znał fenomenalnie język, a przede wszystkim coś, czego generałowi Sikorskiemu brakowało. Mentalność sowiecką, mentalność rosyjską. Musimy przecież pamiętać, że generał Sikorski przez wiele lat, na przykład w historiografii PRL-owskiej, uchodził za rzecznika Sojuszu Polsko-Sowieckiego, za człowieka rozumiejącego potrzeby współpracy ze Związkiem Radzieckim i tak dalej. Przecież jakimś taką złudą dla generała Sikorskiego była idea polsko-sowieckiego braterstwa broni. Trzeba sobie to wprost powiedzieć. Jego przedwczesne pomysły, zresztą bardzo często inspirowane przez sowiecką agenturę w Londynie, tworzenia polskich formacji jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, gdzie trzeba było bardzo dużo wysiłku polskich polityków, żeby to zahamować. No, niesłychanie było to trudne, gdzie sugerował utworzenie w tych realiach politycznych. Utworzenie kontyngentu polskiego w Związku Sowieckim było czymś niesamowitym. Toczą się spory na temat genezy wyjścia, charakteru, czy można było zastosować inny wariant. Mnie bardzo cieszy, że książka profesora Kalbarczyka jakby otworzyła nowy etap do dyskusji na ten temat. To jest temat rzeka, my go dzisiaj go nie rozstrzygniemy. I ja znowu powiem słowami tych, którzy wyszli z tego domu niewoli. Ten piękny album Kuczyńskiego, pokazujący między innymi wyjście Polaków z Związku Sowieckiego przez Morze Czerwone do wolności. Pamiętam, że profesor Jerzy Kirszak przyczynił się, że album ten w reedycji został wydany we Wrocławiu, co bardzo dobrze się stało. To jest już chyba 4. czy 5. wydanie tego albumu, ale ono pokazuje, jak ci, którzy wyszli, odebrali to wyjście. Ja widziałem na plażach Iranu klęczące starych ludzi, kobiety i mężczyzn, którzy w tym samym miejscu, gdzie lądowali w 1942 roku, dziękowali Bogu i generałowi Andersowi, że tu przyszli, przywrócono im życie, włożyli polskie mundury i służyli Rzeczypospolitej. Także trzeba powiedzieć, że bez względu na różne oglądy, czy należało wyjść, czy zostawić część kontyngentu, bo czy nie, nie ma wątpliwości. Stalin w 1942 roku miał zupełnie już inną wizję polityczną Polski, zupełnie innej armii, co zresztą udało mu się zrealizować.
Dziękuję, panie Dziękuję. profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Do tego wątku ewakuacji Armii Polskiej w ZSSR wrócimy jeszcze. Natomiast chciałem jeszcze poruszyć taką kwestię. Mianowicie Armia Polska w ZSRR to również specyficzne środowisko pod względem kulturalnym. Środowisko, w którym kwitło życie kulturalne. Ale zanim będziemy o tym wątku rozmawiać, chciałem zapytać panią ambasador Annę Marię Anders, czy pamięta pani, czy w domu rodzinnym u państwa mama pani często wspominała występy artystyczne właśnie w szeregach Armii Polskiej w Związku Sowieckim, w Tockoje czy w Buzułuku? Moi rodzice mówili bardzo chętnie o Włoszech. Ojciec ze mną nigdy nie mówił, nigdy o Rosji. Może byłam za młoda, żeby stosować takie pytania, ale unikał. Ja myślałam wtedy, że to dlatego, że byłam taka młoda, ale wiele lat później wyszłam za mąż za pułkownika w wojsku amerykańskim, który był w Wietnamie, który też ze mną nie chciał mówić. Także może to jest coś takiego, że niechętnie się mówi o nieprzyjemnych rzeczach, a Włochy jednak były, pomimo faktu, że tyle ludzi zginęło, to wielkie zwycięstwo dla Armii Polskiej. Mama mówiła więcej, bo oczywiście żyła dłużej i opowiadała o występach, ale o występach już na Bliskim Wschodzie. W Iraku, oczywiście we Włoszech i wtedy mówiła dużo. Ja słyszałam masę o polskiej paradzie, no ale nie tylko, że słyszałam, bo znałam tych ludzi. Oni potem wszyscy byli w Londynie, był teatr w Londynie. Ta polska parada to się przeniosła do Ogniska Polskiego w Londynie. Ja chodziłam na te przedstawienia z moim ojcem. Ci wszyscy ludzie, tak jak Marian Hemar, Refren, Zięciakiewicz, Mieciasz Mali, to wszyscy byli przyjaciele mamy, które ja znałam bardzo, bardzo dobrze. Dla mnie to jest taka bardzo wielka nostalgia, patrząc wstecz. I oni przecież mieli te swoje przedstawienia i były te rewie i te szkice, też oparte właściwie też o wojnie, tylko że już w takim lekkim tonie. Oczywiście było troszeczkę takiego smutku, ale na ogół ludzie, oni tworzyli taką nostalgię do Polski, ale na przykład tak jak ojciec zawsze, jak mówił o Polsce, to mówił o Polsce przedwojennej. Mama opowiadała o swoim życiu, była bardzo młoda, przedwojennym i potem o Włoszech. I właśnie ludzie, którzy tam byli na scenie, to też takie jak lekkomiście, to były te kawały, opowiadały te kawały, które w ogóle jak oni na samym Monte Cassino, jak to się wszystko działo. Urocze, muszę powiedzieć urocze. Z drugiej strony mama opowiadała o tym, jak było w Rosji. Mama opowiadała o tym, jakie były warunki i często podkreślała, że dla nich w teatrze stosunki były stosunkowo lepsze niż dla przeciętnych osób. Były złe, a troszeczkę lepsze, bo Rosjanie zawsze cenili artystów, także oni mieli, powiedzmy, nawet zanim doszli do Armii Polskiej, ich sytuacja była troszeczkę lżejsza. Ale mama opowiadała na przykład takie historie, że tam wszyscy spali gdzieś na ziemi, tak? I były jakieś wszy i to chodziło tak, że ja zdejmowałam ze siebie fesz i dawałam na refrena. Takie różne historyjki. Także ja bardzo sobie cenię to, co mama mówiła, ale mama oczywiście mówiła z tym widzę innego. Jeżeli chodzi o wojnę, o przeżycie, to Buzułuk dla mnie to, jak wspomniałam na początku, jak byłam pierwszy raz w Rosji, przecież to była dla mnie rewelacja. Byliśmy w sztabie, tu kiedyś był sztab wojenny generała w Buzułuku. Budynek 10 lat temu wyglądał zupełnie tak samo, jak wyglądał 70 lat wstecz. I było przedstawienie i podczas tego przedstawienia pokazywali zdjęcie. W pewnym momencie na ekranie, tak jak ja na pana teraz patrzę, pokazuje się zdjęcie generała Andersa za tymi ludźmi, którzy śpiewają, którzy siedzi dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ja. 70 lat. Dla mnie to po prostu
nie wiem, już zatkało. I tak, i ojca, powiedzmy tak, jak mówił teraz profesor Polak, mówił o ojcu, jak znał Rosję. Ja mam poglądy do Rosji tak jak miał ojciec, bo ojciec, jak mam nastolatką, mówił bardzo dużo o Rosji, jego podejrzenia. No, to się wszystko sprawdziło. Ja teraz widzę, co się dzieje na świecie, co się działo przez te lata od śmierci mojego ojca. Ja się zawsze bardzo interesuję tematami międzynarodowymi. Więc pewnie to wszystko się dzieje to, co mówił ojciec. On był niebywały, on naprawdę przewidywał wszystko. Dziękuję bardzo. To bardzo, bardzo interesujący wątek pani wspomnień. Chciałem też właśnie zapytać profesora Rafała Chabielskiego na temat tego fenomenu życia kulturalnego w Armii Polskiej w Związku Sowieckim. No tak, to się zaczyna w końcu 1941 roku i generał Anders i osoby tworzące dowództwo formującej się armii miały poczucie, że tymi osobami rekrutującymi się do wojska, zaciągającymi się trzeba się opiekować w całym wymiarze tego pojęcia. No, przede wszystkim przywrócić ich do jakiegoś stanu zdrowotnego, no ale także zaoferować im coś w rodzaju rozrywki, tylko ja nie wiem, czy to jest najlepsze pojęcie odnosząc do tamtych realiów, ale przede wszystkim zaopiekować się także w wymiarze informacyjnym, bo to są ludzie, którzy sami zresztą deklarowali to w okresie powojennym, byli często po 17 września, czy od września 1939 roku odcięci od świata. To znaczy gdzieś w jakiś zesłani do jakichś miejsc w Związku Sowieckim, w którym kontakt ze światem zewnętrznym, jeśli w ogóle można było go utrzymywać, był utrzymywany tylko przez docierające tam pisma sowieckie. No stąd się wzięła idea utworzenia czasopisma Orzeł Biały. On się zaczął właśnie ukazywać w grudniu 1941 roku, który stał się początkowo takim jedną z niewielu, ale bardzo ważną platformą pełnienia tych wszystkich funkcji społecznych przez armię, to znaczy właśnie namiastką czy realizacją takiej potrzeby informacyjnej, ale także pokazania tego, co się dzieje nie tylko z Polakami w Związku Sowieckim, ale jak wygląda sytuacja w świecie, w Polsce okupowanej itd., itd. Te początki to jest właśnie Rosja. No potem następuje ewakuacja w dwóch rzutach, w marcu i w sierpniu 1942 roku. I to środowisko, które wychodzi, łączy się z Rosji, łączy się czy spotyka się z żołnierzami Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, którzy mają swoją bogatszą, dłuższą tradycję życia kulturalnego. Brygada jest tworzona na Bliskim Wschodzie od 1940 roku. Z całym szeregiem znakomitych pism. No i z takim charakterem społecznym bardzo ciekawym, mianowicie mówię, że to jest wojsko inteligenckie, to znaczy bardzo duża ilość osób z wykształceniem średnim, wyższym, biorącym udział przed 1939 roku w życiu politycznym, dziennikarzy społecznym, kulturalnym. Następuje połączenie o charakterze organizacyjnym tych dwóch sfer, to znaczy Armii Polskiej w Związku Radzieckim i brygady, no ale następuje tak, że to się okazuje także trochę takie synergiczne, jeśli chodzi o życie kulturalne. To znaczy przy bardzo dobrym tego przejawem jest podkreślającym zresztą rolę, jakie odgrywało to pismo, to jest utworzenie, zainicjowanie takiej serii wydawniczej przy Orle Białym, to się nazywało Biblioteczka Orła Białego. Do końca wojny prawie 100 tytułów. I to jest dowód tego, jakie były potrzeby tego organizmu wojskowego, drugokorpuśnego w wymiarze kulturalnym, no ale także jak starano się tymi żołnierzami opiekować właśnie w
czymś, co można nazwać aspektem pozawojskowym. Temu towarzyszyły na Bliskim Wschodzie, a potem we Włoszech, temu towarzyszył cały szereg różnego rodzaju innych inicjatyw o charakterze rewiowym, teatralnym. Więc mamy właściwie do czynienia, jeśli panowie mówicie, że Armia Polska w Związku Sowieckim jest fenomenem ze względu na okoliczności tworzenia, to znaczy, że wszyscy ci ledwo żyjący byli więźniowie do niej wstępują, albo ci, którym udało się przeżyć, ci, którzy udało się przeżyć pobyt w Związku Sowieckim, to ja myślę, że innego rodzaju fenomenem jest ten charakter właśnie, to znaczy kultura jest czynnikiem, spoiwem życia społecznego i ona nadaje w dużym stopniu tożsamość korpusowi. Ta tożsamość, która w okresie powojennym wyraża się identyfikacją, wyraźną identyfikacją z tym organizmem, no ale także przesądza o postawach politycznych. No jeden z fenomenów korpusu to jest także to, że to jest organizm nie tylko wojskowy, biorący udział w wojnie, ale także organizm polityczny. I te wszystkie książki, które się wówczas okazywały, dyskusje wokół tych książek, czasopisma, nie tylko z orłem białym na czele, dziennik żołnierzy Armii Polskiej na wschodzie, a potem Armii Polskiej we Włoszech. To wszystko stanowiło podstawę tego życia. I przesądziło o tym, jaka była tożsamość, jaka była pamięć o dokonaniach, czym był korpus już po zakończeniu wojny. I poproszę jeszcze panią doktor Małgorzatę Ptasińską o wypowiedź na temat życia kulturalnego w Armii Polskiej w Związku Sowieckim i potem na Bliskim Wschodzie. Ja chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim na bardzo ważną kwestię, na strukturę Armii Polskiej na Wschodzie, dlatego że w jej szeregach znaleźli się przedstawiciele życia intelektualnego, poetki, pisarze, również malarze, którzy takim szerokim frontem tworzyli to życie kulturalne. Ale to, co jest ważne, o czym nie możemy zapomnieć, to w ramach tej działalności wydawniczej Juliusz Sakowski powiedział, że generał Anders doskonale rozumiał znaczenie i rolę słowa drukowanego i musimy pamiętać, że właśnie już w Buzułku, już w Jangijul powstaje biuro studiów, które ma na celu gromadzenie relacji dotyczących z jednej strony pobytu żołnierzy na nieludzkiej ziemi. To są początki tych różnych relacji dotyczących także zbrodni katyńskiej. To jest bardzo ważne, dlatego że pamięć zarówno o przeżyciach Polaków w Związku Sowieckim, jak również poszukiwanie zaginionych żołnierzy, ta misja była tą misję odnalezienia tych żołnierzy po raz drugi, zresztą została ona, tutaj rolę odegrał Józef Czapski. Zresztą Józef Czapski stanął też na czele Wydziału Propagandy i Oświaty. To też jest taki fenomen, dlatego że malarz, pisarz, zaprzyjaźniony z generałem Andersem jeszcze od pierwszego korpusu, otrzymuje bardzo ważną rolę. I to na barkach jak gdyby Józefa Czapskiego jego rolą będzie rozkwit tego szerokiego życia kulturalnego, ale przede wszystkim pamięć o osobach, które przeszły to piekło sowieckie. To jest początek z jednej strony tej misji gromadzenia źródeł, dokumentowania tej zbrodni, która później będzie kontynuowana na Półwyspie Apenińskim i później oczywiście ta działalność będzie trwała na emigracji. To jeden bardzo ważny wątków, czyli pamięć o zbrodni sowieckiej, o zbrodni katyńskiej. A z drugiej strony ta działalność, o której mówił pan profesor Habielski, ta działalność publicystyczna. Dlatego, że powinniśmy myśleć w tym momentem, że jesteśmy w tej armii. Ona rzeczywiście była pozbawiona informacji, ale również była propaganda silna sowiecka. Poza tym trzeba było wytłumaczyć tym żołnierzom, że tym sojusznikiem będzie Związek Sowiecki. Osobom, które przeszły piekło niewolonej ziemi, nie było tak łatwo zaakceptować sytuację, iż nagle sojusznik, który do niedawna był ich wrogiem, jest po tej samej stronie w tym układzie teatru działań wojennych.
Orzeł Biały dał podstawę ideową emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej. Stworzył taką szeroką bazę do dyskusji, jak powiedział pan profesor, ale oprócz tej działalności ideowej, tych dyskusji, możliwości dostępu do informacji, to zaczęła również powstawać oświata, dlatego że w ramach Armii Polskiej na Wschodzie, o czym wspomniał pan profesor Polak, o czym wspomniał również pan profesor Kierszak, przecież oprócz żołnierzy to mieliśmy około 40 000 ludności cywilnej, w tym dzieci. I tutaj był problem przy ewakuacji, co z tymi dziećmi zrobić, jak postąpić, żeby maksymalna liczba osób mogła tę nieludzką ziemię opuścić. No, generał Anders założył szkoły junackie, założył pomocniczą służbę kobiet, do której wstąpiły młode dziewczęta już po wieku 18 lat i równocześnie na tym poziomie już w Związku Sowieckim zaczęła tworzyć się edukacja, szkoły powszechne, ale to był dopiero początek. Było najważniejsze to po prostu, żeby to wojsko wzmocnić ideowo i ono było wzmacniane właśnie poprzez wspomniany tu wcześniej tygodnik Orzeł Biały. I tak dochodzimy do kwestii ewakuacji Armii Polskiej w Związku Sowieckim, ewakuacji ze Związku Sowieckiego do Iranu. Razem z nią ewakuowało się kilkadziesiąt tysięcy cywilów. I teraz powstaje pytanie. Ta ewakuacja była tak naprawdę dziełem generała Andersa. On podjął osobistą decyzję w tej sprawie. I jest pytanie, czy ta decyzja była jakby sukcesem, czy potwierdzała sukces generała jako dowódcy, jako polityka, męża stanu i jak na tle ewakuacji żołnierzy i ludności cywilnej polskiej układały się relacje między generałem Andersem a naczelnym wodzem generałem Władysławem Sikorskim. Tu poproszę o głos pana profesora Bogusława Polaka. Bardzo proszę, panie profesorze. Może, jeśli pan profesor pozwoli, od drugiego segmentu, mianowicie, bo to się przekładało. Bardzo ważnym głosem w kwestii ewakuacji było oczywiście stanowisko naczelnego wodza i premiera. Ja wysłuchiwałem tych dyskusji już wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu. I przyszedł mi wtedy taki pomysł do głowy i nawet nie wiedziałem, że on się skończy takim powodzeniem, a mianowicie postanowiłem zebrać całą dokumentację i całą korespondencję między naczelnym wodzem a dowódcą Polskich Sił Zbrojnych Związku Sowieckim. I opublikowałem ponad 200 dokumentów, między innymi z zespołów Dziennika Czynności Naczelnego Wodza generała Sikorskiego, ale także rozproszonych. Minęło ponad 25 lat, kiedy ten wybór powstał, ponad 20 jak się ukazał. Uzupełnienia są na poziomie 8-10 dokumentów, czyli rzeczywiście wybór był dosyć taki pewny. I doskonale te dokumenty pokazują, jak ewoluowały relacje między jednym i drugim generałem. Jak wspomniałem wcześniej, generał Sikorski był absolutnym zwolennikiem Sojuszu Polsko-Sowieckiego. On w tym brnął bardzo długo, zupełnie nie wyczuwał gry Stalina, nie potrafił na przykład w czasie grudniowego spotkania w 1941 roku z Stalinem wyłapać jego intencje. To skutkowało później pewnym takim oporem do samego końca prawie. No musimy jakiś kontyngent zostawić, nie możemy całych sił zbrojnych ewakuować, musimy zostawić biura rekrutacyjne, będziemy tworzyć dalej armię. To już oczywiście było kompletnie nierealne. W ewakuację Polskich Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego było zaangażowane zbyt wiele polityki. Przede wszystkim było to stanowisko Stalina, który odsuwając wątki dodatkowe, tu pozbywał się zagrożenia, które niektórzy tłumaczą jako, powiedzmy, problem demoralizacji Armii Czerwonej na obszarze, gdzie by działały polskie dywizje.
Dalej Brytyjczycy potrzebowali żandarma do pilnowania swoich pól naftowych w momencie, kiedy niestety zaangażowani byli w wojnę z Japonią na innym teatrze wojennym. Oczywiście polskie racje stanu, te wszystkie elementy ze sobą się ścierały i zdecydowane, bezwzględnie nie dopuszczające jakiejkolwiek tutaj możliwości wycofania się z pomysłu ewakuacji, zwłaszcza kiedy mówimy o drugiej ewakuacji sierpniowej, stanowisko generała Andersa. Ja spojrzę na to, tych historyków, tych podkomendnych generała, z którymi dane mi było na początku lat 90. jeszcze rozmawiać, potem oczywiście wieczna uspokoicielka rycerzy przerzedziła straszliwie te szeregi. Oni uważali, że była to decyzja słuszna, że była jedyna, którą w tych realiach można było przeprowadzić. To, że stawiano zarzut generałowi, że nie wyprowadzono wszystkich, że została cała masa ludności cywilnej, ale to się przekłada na to, ile ludności cywilnej zostało wyprowadzone, ile uratowanych dzieci. My mamy zeskanowane albumy pokazujące stan fizyczny polskich dzieci ewakuowanych na Bliski Środkowy Wschód. Żywe kościotrupy, żywe kościotrupy. Byliśmy na cmentarzach, gdzie większość grobów to są groby dziecięce. Ewakuowali się, przeżyli, poumierali skutek chorób, które wywieźli ze Związku Sowieckiego. A więc dla tych ludzi była to ostatnia deska ratunku. Prawdą jest, że ci, którzy się nie zdołali przebić do transportów, wrócili do katorżniczej pracy. Wielu nie doczekało powrotu w latach 50., ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie to środowisko, które fizycznie decyzji Andersa doświadczyło i wyszło do samej śmierci, te panie, ci panowie, te panie z Pomocniczej Służby Kobiet, junaczki, junacy, z najwyższym uznaniem mówili, że wdzięczność generałowi za to, że wyszli, jest dozgonna. Czasem racje życiowe mieszają się z politycznymi. Historiografia komunistyczna lansowała tezę, że trzeba było u boku Armii Czerwonej walczyć, inne byłyby kwestie ustaleń. Nie. Stalin swoje stanowisko w stosunku do Polski pokazał w dniu 17 września i nic tutaj się nie zmieniało. Na bagnetach jego armii wprowadzona została na 50 lat władza komunistyczna do Polski i to był jeden z późnych efektów wydarzeń z roku 1942. Dziękuję bardzo, panie profesorze. A teraz o komentarz w tej samej sprawie poproszę pana profesora Jerzego Kirszaka. Tu pełna zgoda z tym, co mówi pan profesor Bogusław Polak, zarówno jeśli chodzi o relacje między naczelnym wodzem, generałem broni Władysławem Sikorskim, a dowódcą Armii Polskiej w ZSSR generałem Andersem. Tak samo dozgonna wdzięczność w zasadzie wszystkich ewakuowanych z Rosji Polaków, którzy przeżyli, nawet tych, którzy gdzieś musieli się rozproszyć na końcu świata. Trzeba też dodać, że tutaj różniły się, zresztą pan profesor to powiedział, poglądy Sikorskiego i Andersa na użycie polskich sił zbrojnych. Z perspektywy 1942 roku właśnie Sikorski był przeciwny wyprowadzeniu całości wojska z Rosji, sugerując czy mówiąc wręcz Andersowi, że na tę chwilę nie można przewidzieć, która część polskiego wojska z emigracji pierwsza dotrze do Polski. Czy właśnie wojska z Rosji, czy ze Środkowego Wschodu, czy też pierwszy korpus z Anglii. Dlatego sugerował, żeby w każdym z tych punktów część polskiego wojska, część polskiej reprezentacji była. Anders uważał inaczej, chciał skupić całość wojska
właśnie na Środkowym Wschodzie, także ze względów militarnych. Trzeba pamiętać, że rok 42 to jest najwyższe powodzenie państw osi. Niemcy są w Egipcie, w Rosji zbliżają się do Kaukazu, Japończycy są w Birmie. Kto wie, czy się te wojska właśnie nie połączą gdzieś tam na terenie Iranu, Iraku, wojska osi, i że tam trzeba będzie stoczyć decydującą walkę. Więc Anders chciał tam mieć wojsko i, mówiąc kolokwialnie, wyłamał się z sugestii naczelnego wodza i doprowadził właśnie do wyprowadzenia wojska. Zresztą podobnie postępował i w 1944 roku, gdy naczelnym wodzem był już generał Sosnkowski. Także robił to, co uważał za słuszne w swoim mniemaniu. Także tutaj pod tym względem te stosunki były takie, jakie generał Anders uważał za najlepsze. Oczywiście w otoczce całej tej hierarchii wojskowej. W każdym razie wyprowadzenie armii polskiej ze Związku Sowieckiego per saldo opłaciło się, bo ci ludzie najpewniej i tak by tam wyginęli, choćby w jakimś kolejnym Lenino. Dziękuję bardzo. I może jeszcze pan profesor Habielski. Kilka słów No komentarzy. właśnie, padło pytanie, czy Anders jest, czy był wtedy politykiem, czy generałem, czy wojskowym. No to jest bardzo ciekawe i dlatego, że on, paradoksalne do pewnego stopnia, dlatego, że te dwie sfery się w jego decyzjach musiały łączyć. On kilka razy się zastrzegał przed tym i prosił o tym, żeby nie dostrzegać w nim polityka. To się zaczęło na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy wcześniej takie deklaracje składał. Później także już, kiedy był w Londynie. Chciał widzieć przede wszystkim żołnierza w sobie, dowódcę. No i chciał widzieć w sobie, myślę o decyzji o wyprowadzeniu, ewakuacji, osobę, która... I temu dochował wierności, temu przesłaniu. On wielokrotnie dawał temu wyraz po wojnie w Anglii. Odpowiedzialności za swoich żołnierzy, którzy, ja się zgadzam z tezą, no, narażeni byliby, gdyby zostali w Rosji, na cały szereg niebezpieczeństw, nie mówię już o ludności cywilnej. No, ale zarazem ta decyzja była także decyzją polityczną. Prawda? To znaczy nie wiem, na ile on kalkulował forsując decyzję o ewakuacji, na ile on myślał kategorią polityczną, natomiast okazało się to być decyzją polityczną. W takim wymiarze krótkoterminowym narażał się trochę na konflikt z generałem Sikorskim, no ale w wymiarze długoterminowym decydował o czymś, co właściwie przesądziło o udziale Polski w II wojnie światowej. Bez ewakuacji no nie ma kampanii włoskiej, nie ma Monte Cassino, nie ma wszystkiego, co przydaje blasku jego osobie, ale co tworzy także ten fenomen, którym kierował, mianowicie drugi korpus, który, jak mówiłem, był fenomenem nie tylko wojskowym, ale także społecznym i politycznym. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do pani ambasador. Czy pani chciałaby w jakiś sposób uzupełnić wypowiedzi panów profesorów na temat ewakuacji, czy tego na przykład, jak pani ojciec wspominał ten epizod swojego szlaku bojowego, czy w rozmowach rodziców może pojawiał się taki właśnie wątek ewakuacji ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód? Z ojcem na ten temat nigdy nie rozmawiałam. Rozmawiałam z mamą. Mama bardzo stanowczo mówiła właśnie, że ojciec uratował tyle osób. Opowiadała mnie, że generał Sikorski właśnie chciał, żeby część została, ale mama, i tego ja nie słyszałam tutaj, mama podkreślała to, że generał Sikorski nie chciał cywilów, że generał Sikorski chciał, żeby byli ewakuowani tylko żołnierze. I ja to widzę w moich podróżach w Uzbekistanu, Kazachstanu, w ogóle po świecie i u nas, powiedzmy w Londynie, że potomkowie tych ludzi, których ojciec uratował. To byli cywile, to były dzieci, tak jak mówił pan profesor, ale całe rodziny. I ojciec się po prostu uparł. I w tym momencie ja się nie zgadzam, że to była tylko kwestia polityczna. To była, powiedzmy, kwestia charakteru mojego ojca, który wiedział, że ci ludzie nie przeżyją.
oni nie przeżyją jeszcze jednej ziemi w Rosji. Także dla niego to było humanitarne. Chciał wszystkich. Powiedział albo wszyscy, albo nie. I on do tego doprowadził. Mama to bardzo często podkreślała i mówiła właśnie o tym, że to był spór między generałem Andersem i generałem Sikorskim, bo ojciec naprawdę się postawił. Czy ojciec wtedy to politycznie patrzy, politycznie nie, ja uważam jako wojskowy, on widział to, że jest szansa dla wojska polskiego, żeby się zjednoczyć z aliantami, z innymi wojskami na Bliskim Wschodzie. Ale decyzja ewakuacji, spór był właśnie więcej o cywilów niż, moim zdaniem, niż wojsko. Dziękuję bardzo. Zanim zaczniemy rozmawiać o drugim Korpusie Polskim, kolejnej jednostce wyłonionej z Armii Polskiej na wschodzie, już po ewakuacji, na czele której stanął również generał Władysław Anders, chciałem właśnie zapytać jeszcze panią ambasador, jak Włosi w chwili obecnej, jak pamiętają drugi Korpus Polski, jego walki, jego bohaterstwo, dokonania i jego udział w wyzwalaniu ziem włoskich spod okupacji niemieckiej. Jaka jest w ogóle rola też ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w podtrzymywaniu tej pamięci we Włoszech na temat drugiego Korpusu Polskiego i generała Andersa? Ja muszę powiedzieć, że to, że jestem córką generała Andersa, to mnie naprawdę ułatwia moją sytuację polityczną, dyplomatyczną w tym kraju. Wiemy, że politycznie są różnice między naszym rządem w Polsce i to jest tutaj, są jakieś tam spory, ale ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że jak idę do jakiegokolwiek ministerstwa, to ludzie, córka generała i tak dalej. Pamięć to zależy gdzie. Około Monte Cassino, to wszystko ten region, to ludzie bardzo pamiętają. Regiony Marche, tam gdzie jest Ancona, Senigallia, Bologna, bo tam potem była bitwa pod Bologna i o Anconę, pamiętają. Ambasada nasza, nasz instytut, nasz konsulat bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby to podtrzymywać. Jedna rzecz, która jest bardzo istotna, bardzo ważna tutaj we Włoszech, są szkoły polskie. Bo człowiek by pomyślał, że tych szkół by było mniej, a natomiast we Włoszech mam wrażenie, że tych szkół jest więcej. One są bardzo popularne. Jest mniej więcej 150 000 Polaków tutaj we Włoszech. Jest bardzo dużo małżeństw mieszanych. 70% Polaków są kobiety, przedsiębiorcze kobiety, które też uczą dzieci języka polskiego. Także historycznie, mi się zdaje, ludzie cenią rolę generała Andersa, cenią rolę Polaków drugiego korpusu. Tylko, że ja bym powiem to samo tutaj, jak ja mówię wszędzie. To jest to, że niestety, to mówiłam w Polsce, niestety to, że mieliśmy tyle lat komunizmu w Polsce. Ludzie po prostu na świecie nie wiedzą. Jako minister, ja jeździłam po świecie, ludzie mnie się pytali, dlaczego są Polacy, tyle Polaków tutaj, tam nie wiedzą. Holokaust, Niemcy, spółki Stowarzyszenia Żydowskie bardzo latami pilnują pamięć o Holokauście, o Żydach. Myśmy przez 40 lat nie mieli możliwości mówić tego, co teraz mówimy, o ewakuacji, o wywózkach. Przeszło 1 000 000 osób, które wylądowało w Związku Sowieckim. I ja uważam, że to, co my robimy teraz, oczywiście to jest bardzo miłe dla mnie, bo jestem córką generała, ale to trzeba podkreślać. Wszędzie, to czego powinno być więcej, bo naprawdę to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Widzimy młodych ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest komunizm. Nie wiedzą.
Przecież w Stanach Zjednoczonych dla nich to jest coś więcej ludzi uważa się za socjalistów, komunistów niż kapitalistów. Nie wiedzą co się działo w Rosji. Mój syn uczył jest w wojsku amerykańskim, ale uczył się historii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Do II wojny światowej absolutnie nic, zero. Są organizacje jak Victims of Communism w Ameryce, które podkręcają. My musimy tego robić więcej. I ja muszę powiedzieć, że moim marzeniem jest, żeby powstał jakiś naprawdę dobry film o tym wszystkim, bo mamy filmy dokumentalne, mamy to, ale żeby był jeden film. I jeżeli mi się uda to do tego doprowadzić, zanim skończę moją wizję gdziekolwiek, to będę naprawdę bardzo szczęśliwa. I mi się zdaje, że wielu osób myśli tak jak ja, że ja pochwalam, co wy robicie. Jestem wam naprawdę wdzięczna za to, co wy robicie. Musicie robić tego więcej, musicie to robić też po angielsku. Ja bym chciała widzieć takie te debaty po angielsku, żeby grupa gdzieś jechała do Stanów Zjednoczonych, ja mogę załatwić jakiegoś konserwatywa i mówiła o tym. Bardzo ważne. Dziękuję bardzo pani ambasador za te ciepłe słowa w kierunku nas historyków. Ja myślę, że rzeczywiście losy generała Andersa i tych wielkich jednostek, którymi dowodził, to jest właściwie doskonały materiał na scenariusze filmowe, nawet może na wiele scenariuszy filmowych. I właśnie pokazujący z jednej strony prawdę o naszej historii, bardzo, bardzo skomplikowanej i bardzo często tragicznej, ale i chwalebnej, no a z drugiej strony prawdę o losach ludzkich w okresie II wojny światowej. I właśnie teraz wróćmy do fenomenu drugiego korpusu polskiego, fenomenu i politycznego, i społecznego, ale również kulturalnego. Określono go też mianem wędrownej małej Polski, tak? Jako drugi korpus, jako wędrowna mała Polska. Jakie znaczenie miała funkcja kulturalna drugiego korpusu? Pani doktor Małgorzata Ptasińska, bardzo proszę. Myślę, że będziemy mówić cały czas o fenomenie i to słowo nieustannie będzie tutaj powtarzane, dlatego że, tak jak panowie profesorowie wcześniej powiedzieli, w tym 1943 roku powstaje drugi korpus polski, ale powstaje z dwóch nieprawdopodobnych formacji wojskowych. To mamy tak zwanych Ramzesów i mamy tak zwanych prawosławnych. Łączą się dwie formacje o różnym doświadczeniu. Jedni wyszli z nieludzkiej ziemi, drudzy przeszli przez Tobruk, przez walki pod El Ghazal. I generał Anders potrafił zrobić rzecz nieprawdopodobną, połączyć te wszystkie osoby o charakterze wielu indywidualistów i na bazie już tworzonego życia kulturalnego wcześniej tych dwóch formacji rozwinąć tą szeroką działalność. I to, co jest ważne, co mówiła pani ambasador, to jest ten antykomunizm. Ten antykomunizm przyświecał generałowi Andersowi i oprócz tej funkcji oświatowej, na której mu bardzo zależało, dlatego że on patrzył w przyszłość. On chciał, żeby młode pokolenie się kształciło, miało możliwość kształcenia na poziomie powszechnym, na poziomie średnim, gimnazjalnym i licealnym, ale również na poziomie wyższym. Myślał o wolnej Polsce, już w 1944 roku zdawał sobie sprawę, a w 1945 roku to już było oczywiste, że tej wolnej Polski na razie nie będzie, tym bardziej jego rola była znaczna, iż zabezpieczył kształcenie na różnych tych poziomach. Ale ta wędrowna mała Polska to jest tak, jak powiedział Jan Bielatowicz, to jest również Arka Wolnej Polski. Co to oznacza? To oznacza, że to była jak gdyby przeniesienie II Rzeczypospolitej w warunkach II wojny światowej z całą różnorodnością. To znaczy, jeśli chodzi o wyznanie, o narodowości, jeśli chodzi o ten liberalizm, o ducha również niepodległościowego, tą całą różnorodność, którą mieliśmy w dwudziestoleciu, ta różnorodność szła wraz z żołnierzami od Bliskiego Wschodu aż do zakończenia II wojny światowej na Półwyspie Apenińskim. Mamy, tak już wcześniej wspomnieliśmy, różnego rodzaju formy tej działalności kulturalnej.
I to jest coś niebywałego, bo oprócz prasy, oprócz książek, które tych tempo jest wielokrotnione, zwłaszcza we Włoszech. W bibliotece, o której wspomniał pan profesor Habielski, Biblioteka Orła Białego, ukazało się około 500 pozycji. Mamy szkolnictwo, mamy teatr, powstaje teatr rozrywkowy, on powstał jeszcze w Związku Sowieckim, mamy teatr dramatyczny, mamy filmy, mamy kina, mamy wszystkie sfery życia kulturalnego, do których mieliśmy dostęp w normalnych warunkach. Generał Anders zdawał sobie sprawę, że w momencie przestoju, który miał miejsce na Bliskim Wschodzie, żołnierz potrzebuje również rozrywki, potrzebuje słowa pisanego, no i oczywiście potrzebuje prasy i książki. Jeśli chodzi o ten repertuar książkowy, to przede wszystkim to jest klasyka, ale również jest powrót do pisarzy bardzo ważnych w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest przypomnienie twórczości Berenta, Kadyna Bandrowskiego, Stefana Żeromskiego. I to jest również możliwość publikowania dla poetów, pisarzy tych, którzy byli równocześnie żołnierzami, bo o tym też powinniśmy pamiętać, że żołnierz polski walczył i bagnetem, i walczył również piórem i równocześnie służył wolnej Polsce i realizował tą myśl Polski niepodległej, wolnej, antykomunistycznej i tutaj chciałabym to szczególnie podkreślić. Dziękuję bardzo. To jest pan profesor Habielski, też na temat fenomenu drugiego korpusu. Tak, no, spotkałem się z takimi dokumentami brytyjskimi, z których wynika, że Brytyjczykom nie bardzo podobało się rozpolitykowanie. To znaczy, że korpus jest instytucją o charakterze, znaczy nie w sensie, że on odgrywa rolę polityczną, choć to także, ale że tam się toczy życie polityczne. Mówimy o czasie przed zakończeniem II wojny światowej. No ale jeśli używamy słowa fenomen właśnie, no bo ono ciągle pada, no to się składa na charakterystykę. Mamy do czynienia w obrębie korpusu z działalnością, oczywiście no, taką, na jaką mogli sobie pozwolić żołnierze i oficerowie w służbie czynnej, z przejawami przeniesienia czy kontynuacji życia politycznego przedwojennego. Właściwie mamy wszystkie środowiska polityczne. No. Korpus jest, to widać na cmentarzu montecassińskim, jest formacją składającą się z żołnierzy różnych wyznań. To Gustaw Herling-Grudziński bardzo pięknie powiedział, że cmentarz pod Monte Cassino to jest ostatni cmentarz Rzeczpospolitej wielu narodów. Tam są pochowani żołnierze, którzy zginęli narodowości polskiej, wyznania katolickiego, ale także Żydzi, prawosławni, którzy służyli. No i bo o tym trzeba wspomnieć, niesłychanie ważna rola, jaką będzie odgrywało Monte Cassino. To znaczy ja chcę zwrócić uwagę na rolę nie wojskową, nie militarną, tylko na konsekwencje tego zwycięstwa. Ono przede wszystkim opromieni dowódcę, generała Andersa, no ale to się stanie takim symbolem trochę. No, czyli jeśli mówimy o zjawiskowości armii, która najpierw z tych łachmaniarzy ledwo trzymających się na nogach powstaje w Rosji, przechodzi na Bliski Wschód, a potem jest skierowana na Półwysep Apeniński, odnosi sukces, który no można chyba niczego nie ujmując innym wyższym dowódcom polskich sił zbrojnych na Zachodzie, powiedzieć, że stanowi najważniejsze dokonanie militarne, obrosłe natychmiast takim wymiarem o charakterze symbolicznym. W sytuacji, kiedy wojna zbliża się do końca, kiedy wszyscy zdają sobie sprawę, że ten wynik wojny nie będzie z punktu widzenia politycznego łaskawy dla Polski, mówiąc najdelikatniej, mamy do czynienia z zaakcentowaniem z jednej strony obecności udziału militarnego Polski w wojnie, a z drugiej strony uwypuklenia roli jednostki, która pod Monte Cassino walczy, no i tym samym także jej dowódcy. Ja pamiętam, w 1958 roku w Polsce przeprowadzono badania wśród maturzystów polskich. Kilka tysięcy maturzystów z całego kraju zapytano o to, jaka jest najważniejsza dla ich zdaniem bitwa w dziejach Polski. I co ciekawego, wygrało Monte Cassino.
Po kilkunastu latach intensywnej propagandy komunistycznej, doktrynacji, propagowania czynu zbrojnego I Armii Wojska Polskiego, tej podległej Sowietom, to pokazywało, że Monte Cassino pełniło rolę ważnego symbolu, punktu odniesienia dla Polaków. Tak jak dowódca. W 1987 roku generał Wojciech Jaruzelski złożył oficjalną wizytę we Włoszech, pojechał na cmentarz pod Monte Cassino i chodził po tym cmentarzu w taki sposób, żeby broń Boże nie podejść do grobu generała Andersa. On złożył wieniec czy kwiaty na grobie generała Ducha, natomiast no to jest kontynuacja tego, o czym pan profesor mówi, prawda? To znaczy, że Anders umiera w roku 1970, bitwa montekassyjska ma miejsce w roku 1944, tutaj jest rok 1987, wydawałoby się, że zupełnie inna rzeczywistość i to miejsce i ta osoba jest nadal groźna. Jej się nadal trzeba bać i nadal ją trzeba omijać. No właśnie, ale proszę Państwa, potem przyszły trudniejsze jeszcze czasy, mianowicie końcówka II wojny światowej pokazała, że Polska nie będzie krajem wolnym i duża część polskich sił zbrojnych, większość pozostała na zachodzie. Generał Anders pełnił wówczas rolę, najpierw funkcję, obowiązki naczelnego wodza polskich sił zbrojnych, a po zakończeniu II wojny światowej został mianowany naczelnym wodzem sił zbrojnych. Jaka była rola generała Andersa w rozwiązaniu polskich sił zbrojnych i w przekształceniach strukturalnych tych jednostek wojskowych, które umożliwiałyby powrót żołnierzom do normalnego życia? Pan profesor Jerzy Kirszak. Bardzo proszę. To jest bardzo złożony wątek, zresztą jak wszystkie, o których tutaj rozmawiamy. Każdy z nich osobno wymagałby ciekawej dyskusji. Natomiast rola generała Andersa w rozwiązaniu polskich sił zbrojnych. Na początku trzeba powiedzieć, że to nie generał Anders decydował, tylko Brytyjczycy. Otóż rząd brytyjski już w marcu 1946 roku zadecydował o tym, że polskie siły zbrojne zostaną rozwiązane i będą podlegały demobilizacji. Bodaj 7 maja 1946 roku Polacy dowiedzieli się, drugi korpus dowiedział się, że z prasy, że będzie wojsko z Włoch ewakuowane do Wielkiej Brytanii i tam ulegnie szybkiej demobilizacji. Tutaj pewna uwaga do pytania. W tym czasie generał Anders był z powrotem dowódcą drugiego korpusu, bo pełniącym obowiązki naczelnego wodza został chwilę po Jałcie, wtedy gdy naczelny wódz, inny nominowany, Bur-Komorowski, był w niewoli, więc on niejako go zastępował. Gdy w maju 1945 roku wojna się zakończyła w Europie, Komorowski wyszedł z niewoli, przyjechał do Londynu, no i wtedy stało się to, że Anders przekazał mu tę funkcję naczelnego wodza, zresztą wkrótce już nieuznawanego przez aliantów, a sam wolał wrócić do swojego korpusu. I gdy w 1946 roku zapadły te brytyjskie decyzje o rozwiązaniu polskiego wojska na emigracji, generał Anders był poza Londynem. Ale trzeba powiedzieć, że gdy w maju właśnie dowiedziano się, że wojsko będzie przewiezione zarówno z Włoch, jak i z Niemiec, polska dywizja pancerna czy brygada spadochronowa do Anglii dla demobilizacji, polscy wyżsi dowódcy mieli w maju właśnie odprawę w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie dyskutowano o tym problemie. I wtedy są głosy, także ówczesnych świadków wydarzeń, że strona polska reprezentowana przez wyższych dowódców, także z generałem Andersem, który przyjechał na te rozmowy z Włoch do Londynu, wówczas Foreign Office nie była nadto twarda w negocjacjach. Otóż chodziło o to, żeby skoro Anglicy rozwiązują nasze siły zbrojne, żeby zapewnić tym żołnierzom, tej części polskiej emigracji status narodowy, żeby również
choćby wystąpić o możliwość jakiegoś osiedlenia w jednym miejscu. Strona polska, owszem, wysunęła pewne postulaty, ale one jako postulaty zostały odrzucone przez Brytyjczyków. Brytyjczycy byli bardzo twardzi, polska strona nie była twarda w tych dyskusjach, nie stawiała żadnych warunków, w związku z tym powstało coś takiego, taki twór jak Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia tych żołnierzy, do którego na przykład nie przyjęto tych kombatantów, którzy wywodzili się z Armii Krajowej czy z kampanii 1939 roku, też przebywających na Zachodzie i też nie mogących wrócić czy nie chcących wrócić do komunistycznej Polski. Więc tutaj wyżsi dowódcy zachowali się, to nie wynikało powiedzmy z ich złej woli. Otóż wówczas zarówno generał Anders, jak ci pozostali czterej negocjatorzy sądzili, że wkrótce dojdzie do kolejnej wojny, więc nie warto zadrażniać stosunków z Anglikami. Więc to takie było podłoże. Bodaj jedynie generał Sulik chciał twardziej się postawić, ale to zostało jakby zgaszone. Żołnierze polscy oddali broń i wtedy już nikt z nimi się nie liczył. I w ten sposób rozpoczął się okres emigracyjny w życiu generała Władysława Andersa. I tu pytanie do pani ambasador. Jakie pani wyniosła wspomnienia z emigracyjnej drogi swojego ojca? Jak pani wspomina los ojca jako emigranta politycznego, niepodległościowego? No, pierwsze trzeba przypomnieć, że ja się urodziłam na lat 50., także powiedzmy tych początku, to ja nie wiem, tego co ja słyszę teraz, jakie to były negocjacje, to ja tylko słyszę powiedzmy od innych. Moim zdaniem, tak jak powiedział teraz pan profesor, że łącznie z moim ojcem nie naprawdę myśleli, że wrócą, że będzie trzecia wojna światowa, bo nawet moja mama opowiadała, że ojciec mówił na początku, a nie warto kupować mebli, bo już niedługo będzie wojna, wrócimy do Polski. Także ojciec z jednej strony wierzył, że będzie powrót do Polski, z drugiej strony patrzył na to tak, że czasami się zastanawiam, bo już mówiliśmy o tym, jak ojciec był skoncentrowany na edukacji i tak dalej. To trzeba pamiętać, że on właściwie potem stworzył na emigracji w 1953 roku Polskę maczę szkolną, Start Narodowy. To wszystko, to on stworzył te różne stowarzyszenia. A także z jednej strony wierzył, że wróci do Polski, z drugiej strony tworzył taką małą Polskę. On i inni stworzyli małą Polskę w Londynie. To jest, co ja pamiętam jako dziecko, już powiedzmy dziecko, które zaczęło bywać raj. Przecież polskie kluby, polskie gazety, polskie restauracje mieli swoje życie. Teraz wyjdzie płyta, zresztą to mogę reklamować płytę Urzędu Spraw Kombatantów o piosenki mojej mamy. I pan minister Kasprzyk opowiada piosenki i ja mówię o mamie. To była kontynuacja, tak jak powiedziałam na początku, tak jak ten Polska Parada. I to się przeniosło do londyńskiego świata. Ale ojciec, mówiliśmy o generale Jaruzelskim. Przecież ojciec nigdy nie przestał być aktywny. Ojciec walił komunizm do końca swojego życia. On tych Rosjanów nienawidził. On podkręcał to ciągle. I w dalszym ciągu dla Sowietów nazwisko mojego ojca jest, jak już mówi, czerwona płachta, bo po prostu jest znany z tego. Także życie emigracyjne do pewnego stopnia były formowane przez mojego ojca. On dbał o ludzi, o swoich ludzi, o drugi korpus. On się troszczył o ludzi w kraju. On naprawdę był człowiekiem, można powiedzieć, Polonii. Naprawdę, to co my teraz nazywamy Polonię, Polaków za granicą, on był tym człowiekiem kluczowym.
do końca śmierci. I jak się czyta to, co ludzie pisali, mówili po jego śmierci, to jest dokładnie to, co ja mówię, że nawet ludzie, którzy niekoniecznie się zgadzali politycznie na 100% w polskim świecie, ja nie mówię o komunistach, to jednak mieli olbrzymi szacunek dla niego. Jak byłam w Kazachstanie z Senatem, to nazwisko Anders w takim Kazachstanie oni widzieli już. To, że ja byłam senatorem, to nie było ważne. Ważne było to, że byłam córką Andersa. I mi się zdaje, że to zawsze było tak. Marszałek Piłsudski doceniał mojego ojca w tym roku, prawda? Właściwie był po drugiej stronie, cenił go, bo ludzie we Rosji, ja też sobie wyobrażałam, że już nie będzie pomników, że nie będzie nazwiska Anders, wtedy były. Wszystko zostało, bo mi się zdaje, że ludzie na ogół cenią osoby wyjątkowe, nawet jeżeli się nie zna. A ci, którzy, powiem, generał Jaruzelski nie czuł się bardziej dosyć męsko, żeby stanowić stać przed grobem mojego ojca i zasalutować. Co? Już wojny nie było. Zasalutować wielkiego człowieka. Właśnie, dziękuję bardzo. Teraz pytanie do panów profesorów o polityczne wybory, polityczną działalność generała Władysława Andersa na emigracji. Pan profesor Habielski. No więc zaraz po zakończeniu wojny generał Anders, odgrywając rolę polityczną wynikającą z jego dokonań wojennych, nie pełni właściwie, nie angażuje się w sposób bezpośredni do życia politycznego. On pełni urząd Głównego Inspektora Sił Zbrojnych, jest osobą bardziej rozumianą w charakterze symbolu instytucji niż taką, która wpływa na życie polityczne przez pełnioną przez siebie instytucję, przez pełniony urząd, no ale taką rolę odgrywa. Orzeł Biały, o którym mówiliśmy, jest pismem jakby postrzeganym jako taka platforma wypowiedzi, czy pismo oddające stanowisko jego właśnie, czy jego środowiska politycznego. Jego głos w różnych sprawach, jego cały szereg funkcji w zakresie życia kulturalnego czy społecznego, on jest zapraszany do uczestnictwa w całym szeregu instytucji kulturalnych, społecznych, pokazuje jego rolę. No to się wszystko zmienia do pewnego stopnia w roku 1954. Mamy wówczas do czynienia z czymś, co można by nazwać apogeum kryzysu prezydenckiego, który zaczyna po śmierci prezydenta Raczkiewicza w 1947 roku. I po wielu namowach i po ogromnym zastanowieniu się nad tym, czy on rzeczywiście robi dobrze, generał Anders decyduje się wypowiedzieć posłuszeństwo urzędującemu prezydentowi Augustowi Zalewskiemu, uznając argumenty tych jego oponentów, którzy uważają, że okoliczności, w których on został na to stanowisko powołany, są niejasne, i przyłączyć się czy wesprzeć opozycję antyprezydencką. Takim przejawem instytucjonalnym tej opozycji była Rada Trzech, to miał być taki kolektywna głowa państwa na obczyźnie, do której zostaje wybrany. W pierwszym składzie znajduje się jeszcze ambasador Edward Raczyński oprócz generała i Tomasz Arciszewski, więc to są osoby, które mają reprezentować różne światy polityczne, z których składa się emigracja. No, nazwisko, biorąc pod uwagę rangę, którą on wtedy ma, powtarzam, to jest rok 1954, myślę, że waży w tej trójcy, w tej Radzie najwięcej. Zostaje w takim charakterze, to znaczy członkiem Rady Trzech do końca swojego życia, to znaczy do roku 1970. Mając poczucie, że oferuje emigracji to, co ma najlepszego, to znaczy jego doświadczenie, to wszystko, co wynika z jego nazwiska, ale mając także przekonanie, co bardzo dobrze o nim świadczy, że na przykład w przypadku Edwarda Raczyńskiego
może liczyć na pomoc i na doświadczenie kogoś, kto jest bardziej niż on doświadczony w zakresie spraw międzynarodowych. Zachowały się dokumenty i w archiwum jednego i drugiego, i Andersa, i Raczyńskiego, dowodzące ich współpracy. Anders jest w związku z tym, w związku z pełnieniem, znaczy zasiadaniem w Radzie Trzech, angażowany, czy sam się angażuje, no to te wszystkie rzeczy najbardziej kluczowe, które interesują emigrację. A to jest kwestia stosunku Zachodu do bloku wschodniego, ewentualnych uderzeń w kierunku działań militarnych w wypadku wybuchu III wojny światowej. Angażuje się w kwestię uznania granicy na Odrzeiny. No więc on w niektórych wypadkach działając sam, w niektórych wypadkach w imieniu Rady Trzech, w niektórych jeszcze we współpracy z Edwardem Raczyńskim. Mówiłem o tym, że oddzielenie jego funkcji wojskowej, jego wojskowego, czy wyróżnienie w nim tych dwóch sfer, tych dwóch zjawisk, wojskowy, generał i polityk, jest szalenie trudne. No tutaj wydaje się po 1954 łatwiejsze, dlatego że on oprócz tego, że jest generałem, no jest także politykiem zasiadającym w ważnej instytucji politycznej. Natomiast nie zmienia to faktu, że i to chciałem podkreślić, bo to o nim znakomicie świadczy, już nie jako generale czy polityku, ale jako człowieku. To jest to poczucie odpowiedzialności, które pierwszy raz daje znać o sobie w czasach wojny za żołnierzy, którzy idąc za jego przykładem zdecydowali się na emigrację. Jeśli się czyta jego papiery, przegląda jego archiwum, to widać ilość spotkań, które on miał po 1945 roku z żołnierzami na terenie Wielkiej Brytanii, jeśli się udawał na jakiś, brał udział w jakichś wyjazdach o charakterze zagranicznym, to znaczy poza Wielką Brytanię także. I wielokrotnie o tym także mówił, że moim podstawowym obowiązkiem, poza obowiązkami politycznymi wynikającymi z faktu zasiadania w tym szeregu instytucji społecznych, kulturalnych, no i tej ważnej, jaką jest Rada Trzech, jest kontakt z moimi żołnierzami, którzy często znaleźli się w położeniu materialnym, no, nie tak dobrym jak ja. I mój kontakt z nimi jest czymś niezbędnym, jest tym zobowiązaniem, z którego ja nie mogę zrezygnować i nie rezygnował do końca. Dziękuję bardzo. Pan profesor Bogusław Polak też na temat działalności politycznej, wyborów politycznych generała Władysława Andersa w okresie emigracyjnym jego życia. Panie profesorze, bardzo proszę o głos. Mój kolega profesor przed chwilą doskonale wyartykułował wiele punktów działalności Andersa. Jak tak spojrzymy w panoramie czasowej, to zadajmy sobie pytanie, kiedy pozostawał mu czas na odpoczynek. Był niesamowicie zaangażowany w pracę. Z moim synem Michałem mieliśmy honor i zaszczyt rozmawiać na te tematy świętej pamięci panią Irenę Andersową. Zadaliśmy to pytanie. Ja konkretnie zadałem pytanie, jak wyglądał dzień funkcjonowania generała Andersa. I w tej lawinie rozlicznych obowiązków społecznych, przeogromnej, na różnych płaszczyznach, bo przecież generał Anders, jak mój poprzednik wyartykułował, działał na obszarze Wielkiej Brytanii, ale działał na obszarze całego wolnego świata. Trzeba zwrócić uwagę na to, że on uważał, że pierwszoplanowym celem w ogóle obozu, z którym był związany obozu zjednoczeniowego, jest przełamanie milczenia wokół sprawy Polski. To był dla niego priorytet. Chodziło o to, żeby nie dopuścić sytuacji, w której zachodnia opinia publiczna zacznie traktować to, co się dzieje w Polsce bolszewizowanej, jako wewnętrzną sprawę bloku socjalistycznego. To miała być kwestia międzynarodowa. Sprawa Polski to jest, która ciągnie się krzywdą dokonaną przez aliantów w Jałcie i Poczdamie, ona trwa, ona nabiera nowych treści. Stąd różne pomysły.
działania polityczne w organizacjach politycznych działających na zachodzie Polski. Stąd próby włączenia naszego kontyngentu do NATO. To słynne pierwsze podanie generała Andersa o przyjęcie nas do NATO. Jak się okazało, alianci zachodni wcale takiej ochoty nie mieli. Generał Anders wykazywał, że jeszcze na początku lat 50., że można zmobilizować kilkadziesiąt tysięcy pełnowartościowych żołnierzy. Mieliśmy szkieletowy sztab główny, można było rozwinąć koła oddziałowe w zawiązki taktyczne, szkoły oficerskie, różnego rodzaju szkolenia. Nawet nasi kandydaci na oficerów przechodzili przeszkolenie w wojskach francuskich. To są rzeczy mało znane, ale to jest ta szeroka perspektywa. Biuro generała Andersa w Instytucie Sikorskiego de facto było centrum niesłychanie ważnych decyzji politycznych. Oczywiście ten spór między zamkiem a środowiskiem generała był niesłychanie niekorzystny dla środowiska emigracji polskiej. Już emigracji, nie wiadomo czy jeszcze uchodźstwa, czy już emigracji, czy możemy znak równości postawić. To się odbijało na relacjach kół kombatanckich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i tak dalej. Ale te wizyty w świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, rozmowy z prezydentami, ta najsłynniejsza rozmowa z Johnem Fitzgeraldem Kennedym, gdzie poruszał najistotniejsze sprawy Polski, nie zawsze uzyskując odpowiedź. Milczenie, na przykład, czy prezydent akceptuje polską granicę zachodnią. Ale równocześnie, kiedy zapytany został, czy do bloku socjalistycznego należy wysyłać pszenicę amerykańską czy kanadyjską, to odpowiadał na to pytanie. Wy nie wysyłacie komunistom, wy wysyłacie głodującym obywatelom zniewolonej Europy Środkowej i Wschodniej. Myśmy kiedyś użyli takiego sformułowania, skrzykując historyków na konferencję, którą przewrotnie nazwaliśmy, był to rok generała Andersa, 2007, bitwy generała Władysława Andersa. Na pierwszy rzut oka można by zrozumieć, że eksponowaliśmy wątek militarny. Był rzeczywiście silny, ale równocześnie była pamięć poległych, równocześnie był problem edukacji i kultury na wychodźstwie, równocześnie były różne płaszczyzny jego przywództwa politycznego na emigracji. Także odbywało się to w niesłychanie dramatycznych warunkach. Jemu oczywiście komuniści nie odpuszczali. Był bezsprzecznie nazwany przez nich wataszką, najbardziej gorliwie ściganym przeciwnikiem komunistów. Stąd pewną naszą złośliwością było, że wyciągnęliśmy z akt Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego takie sformułowanie: wybitnie wroga jednostka, i nadaliśmy tytuł wydawnictwu źródłowemu pokazującymi właśnie dokumenty walki komunistów z generałem Andersem. No można by to oczywiście mnożyć w nieskończoność. Jest to problem bardzo dla mnie taki ważny uczuciowo, dlatego że przecież moi krewniacy byli w drugim korpusie, byli na Monte Cassino, niektórzy oznaczeni zostali Orderem Virtuti Militari. Jeden z nich utworzył największe koło drugiego korpusu w Stanach Zjednoczonych, Stasiu Klimek, spotykający się zresztą kilkakrotnie z generałem Andersem, więc ja mam tu swego rodzaju obciążenie rodzinne w tym zakresie i słuchałem z niesłychanym przyjęciem refleksji pani ambasador, pani Anny Marii, którą mamy zaszczyt przyjaźnić się od wielu lat i czekamy na nią w Koszalinie,
bo chcę Państwu przypomnieć, że tu jest pierwszy pomnik generała Andersa w Polsce. W Koszalinie, nie w Krakowie. Dziękuję Jest. bardzo. Panie profesorze, dziękuję, bo musimy już powoli kończyć. Ja bym chciał zapytać jeszcze panią ambasador o rolę generała Andersa jako mecenasa kultury, jego zaangażowanie w podtrzymywaniu i propagowaniu kultury polskiej na uchodźstwie. Pani ambasador, czy tu można o kilka słów refleksji poprosić? Powstały teraz te albumy artyści Andersa. Bo na pewno widzieliście albumy, które niedawno wyszły, była promocja, bo jak Polacy byli deportowani, to przecież tam byli wszyscy, prawda? Byli też malarze, byli pisarze i ojciec nawet wtedy bardzo ich popierał. I zostały, powiedzmy, mamy obraz nawet takiego Topolskiego, który ja mam cudowny rysunek ojca, jak wyszedł z więzienia o lasce. Także dla ojca kultura, teatr było bardzo ważne, bo uważam, że to właśnie jest taka baza stworzenia tego małego polskiego świata, który był stworzony właśnie na emigrację. Szanowni Państwo, ja muszę kończyć, bo ja mam bardzo ważne spotkanie polityczne, ale bym chciała, poza tym, że chciałam Wam bardzo podziękować, powiedzieć jedną rzecz. Pierwsza już było wspomniane, to jest to, ojciec nie miał tylko to, że miał wielkie, powiedzmy, szczęście wojenne. Ojciec miał nieprawdopodobną charyzmę. Nieprawdopodobna charyzma. I ci, którzy o nim piszą, że to był Mojżesz Polski, to był dokładnie to. I o to chodziło, że jego żołnierze by za nim poszli wszędzie. I ta miłość jego żołnierzy, bo ja pamiętam jako dziecko, jako młoda osoba, mój ojciec miał zawsze dla każdego czasu. Myśmy szli na obiad do ogniska polskiego, ojciec mógł jeść kolację, ktoś podchodził, zawsze odkładał wiele zinów, miał zawsze dla wszystkich czas. I mi się wydaje, że to jest jego największa cecha. Ja jestem dumna z tego, że jestem jego córką i jak czasami myślę, jak się powinnam zachować, to co by ojciec powiedział, jakby się zachował i to mnie prowadzi w życie. Co będzie dalej teraz ambasadorem, co będzie następny krok, nie wiem. Ale dziękuję Wam bardzo. Zobaczymy się w Warszawie, zobaczymy się w Londynie, gdziekolwiek. Bardzo cenię, co Wy robicie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Panie profesorze, do tego Koszaliny dojadę. Czekam na oficjalne zaproszenia. Teraz trudniej. Będzie, Aniu, będzie oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani ambasador. Cieszymy się, że ta rozmowa, ta dyskusja mogła się odbyć i ona pokazała, że jest jeszcze ogromny materiał na co najmniej kilka konferencji na temat generała Andersa i jesteśmy gotowi jako Biuro Badań Historycznych IPN, żeby przeprowadzić te konferencje, które zaplanowaliśmy w Taszkencie, w Rzymie i w Londynie i serdecznie panią ambasador zapraszamy już na te wydarzenia. Jak tylko zależeją ograniczenia covidowe, ruszymy z organizacją. Świetnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo pani ambasador. Której niestety nie widzę tutaj, bo nie pokazuje się na obrazku. Panią Stasińską serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszystko, bo pani naprawdę jest podporą tego wszystkiego. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pani doktor Ptasińska, dziękuję również pani ambasador i dziękujemy bardzo pani ambasador, panom profesorom, pani doktor Ptasińskiej i wszystkim uczestnikom tej dyskusji, widzom i słuchaczom za udział i mam nadzieję, że to jest kolejny krok na drodze rekonstrukcji dokonań roli życiowej i roli publicznej jako męża stanu, dowódcy, polityka generała Władysława Andersa. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy panu dyrektorowi, dziękujemy Ci, Marku, serdecznie.